Niektórzy już zapomnieli o takiej kryptowalucie jak Binance Coin. Wszyscy mówią o Solanie. Ten materiał jest po to, by przypomnieć, że Binance Coin ma sens. Witam na kanale Shaolin. Dzisiaj dowiesz się czegoś ciekawego na temat Binance Coina. Zapraszam do materiału. Binance Coin, czyli token BNB, w początkowym okresie był tokenem ERC20, czyli stworzonym na sieci Ethereum. BNB dopiero po jakimś czasie stworzyła swój własny łańcuch i z powodzeniem działa na giełdach scentralizowanych i zdecentralizowanych. Jest tokenem giełdowym jednej z największych giełd na świecie, czyli Binance. Zanim omówimy, jak działa dokładnie BNB, przejdziemy do założyciela tej kryptowaluty i równocześnie do założyciela giełdy Binance, czyli Jiangbang Zhao. Na potrzeby tego materiału, by nie łamać sobie niepotrzebnie języka, będziemy mówić na niego CZ. Ogólnie rodzina CZ w wieku, gdy CZ miał 12 lat, wyemigrowała do Kanady, Vancouver. Zapomniałem dodać, że emigrowała z Chin do Kanady, nie z Kanady do Chin. Więc CZ posiada paszport zarówno chiński, jak i paszport kanadyjski, a obecnie przebywa w Dubaju, co chyba jest związane z podatkami od kryptowalut, bo w Dubaju nie płaci się żadnych podatków od kryptowalut. Swoją karierę rozpoczął w Japonii, w firmie, która była podwykonawcą dla tokijskiej giełdy papierów wartościowych i tam zajmował się oprogramowaniem do sprzedawania i kupowania papierów wartościowych. No dobra, ale jak to się stało, że CZ spotkał się z technologią Bitcoin? Wszystkiego stopniowo się dowiecie. Otóż CZ w 2005 roku założył startup technologiczny w Szanghaju. W Szanghaju prowadził swój biznes, ale pierwsza styczność z technologią Bitcoin była w 2013 roku przy stole z pokerem. Jego znajomy zaprezentował mu wizję, jak działa Bitcoin i zasugerował, że dobrze by było, gdyby 10% swojego majątku przeznaczył właśnie w tą kryptowalutę. I co by zrobił rozważny człowiek w tym momencie? 10% to nie jest dużo. Można byłoby nawet zmniejszyć do 5%. Ale CZ tego nie zrobił. CZ wykonał typowe pokerowe zagranie, ponieważ posiadał nieruchomość w Szanghaju, budynek, który sprzedał i kupił za to 100% bitcoina. Co ciekawe, na naszym polskim podwórku też mamy osobę, która wykonała podobne zagranie. Mówię tutaj o osobie, która nazywa się Sławomir Mencen i właśnie Sławomir w początkowym okresie zainwestował wszystkie swoje oszczędności w bitcoina. Była to kwota, jak sam wspomina w niektórym z wywiadów, 100 000 złotych. Jeśli popatrzymy na to zdroworozsądkowo, to CZ miał naprawdę dużo szczęścia. Dlaczego? Gdyby Bitcoin okazał się koniem trojańskim, nikt o CZ by nie pamiętał. Myślę, że to pośrednio mogło spowodować, że CZ miał kapitał na stworzenie w 2017 roku giełdy Binance. Do CZ jeszcze wrócimy w tym materiale, a teraz zaczniemy analizę Binance Coina. Ogólnie BNB jest kryptowalutą, która jest troszkę podobna do Ethereum. Była budowana zresztą na sieci Ethereum, dopiero później jej łańcuch się zmienił. Ale cechą odróżniającą od Ethereum jest taka, że po prostu opłaty za gaz są bardzo tanie. Ta cecha powoduje, że bardzo optymistycznie podchodzę ogólnie do BNB. Ale jest jeszcze inna cecha, która jest fundamentalna i dotyczy autospalania BNB.
Jest to mechanizm usuwania kryptowaluty BNB z rynku. Troszkę podobny jak na przykład skup akcji na rynkach tradycyjnych. W trakcie, gdy powstała ta kryptowaluta, na rynek trafiło 200 milionów BNB, ale stopniowo BNB jest usuwane z rynku. Mechanizm spalania Binance Coina działa na takiej zasadzie, że co kwartał są spalane kryptowaluty Binance Coin. Ostatecznym celem spalania BNB jest osiągnięcie liczby 100 milionów sztuk. Co to może oznaczać dla osób, które posiadają kryptowalutę Binance Coin? No generalnie, jeżeli jakieś dobro jest ograniczone, a w tym wypadku tego dobra będzie mniej, to potencjalnie cena powinna wzrastać. Kolejnym ciekawym mechanizmem, który działa w kryptowalucie Binance Coin, jest BEP95, który został wprowadzony w listopadzie 2021 roku. Mechanizm ten ma na celu przyspieszyć spalanie BNB. Spalanie jest oparte o dynamikę podaży i popytu kryptowaluty Binance oraz o jej cenę. Praktycznie to działa w taki sposób, gdy cena Binance Coina spada, automatycznie spalane są dodatkowe ilości BNB. W moim materiale będziecie mogli znaleźć link do oficjalnej strony Binance Coina, gdzie będzie można zobaczyć oficjalną ilość Binance Coinów oraz ile zostało spalonych już Binance Coinów. W tej chwili mamy już spalone 54 miliony BNB. Obecnie mamy 147 milionów BNB i cel 100 milionów zbliża się coraz bardziej. BNB charakteryzuje się też tym, że podczas betsy najmniej spada w stosunku do innych kryptowalut, a jeżeli rozpoczyna się alt sezon lub hossa, agresywnie rośnie do góry. BNB jest tak bardzo zachwalane, ale czy ma jakieś minusy? Otóż, moi drodzy, BNB też ma minusy. Jednym z podstawowych minusów jest to, że jest troszeczkę zaprzeczeniem kryptowaluty. Jest scentralizowanym bytem, który zbudowany jest z 21 węzłów. Kolejny minus coina BNB jest taki, że Proof of Stake jest bardzo słabo rozwinięta w tej kryptowalucie. Dodatkowo to, co zauważyłem, jeżeli chodzi o BNB, jest to, że prawdopodobnie podczas przyszłej hossy BNB tak agresywnie nie będzie rosło jak inne nowe kryptowaluty. Ale z drugiej strony mamy byt, który prawdopodobnie, podkreślam to prawdopodobnie, a nie na 100%, przetrwa do kolejnej hossy. Na koniec wrócimy jeszcze do pana CZ i odnośnie sytuacji związanej z giełdy Binance i rządu amerykańskiego, a chodzi o to, że Binance, a głównie CEO Binance, czyli CZ, został oskarżony o pranie pieniędzy. Mój komentarz do tej sprawy jest taki, że przy skali wielkości giełdy Binance nie trudno było o zahaczenie o świat przestępczy. I skutek jest taki, że CEO Binance, CZ, musiał zrezygnować ze swojej funkcji, trafił na 4 miesiące do więzienia i zapłacił jedną z największych grzywien na świecie. Ale pomimo tego negatywnego wydarzenia, nadal uważam CZ za bardzo dobrego CEO oraz osobę, która zawsze ma bardzo wyważone komentarze, rozwija technologię kryptowalut oraz zmienia świat na lepsze. Na koniec pragnę dodać, że wszystko, co zostało tutaj przedstawione, jest moją opinią, a nie poradą inwestycyjną. Jeżeli uważasz, że materiał był wartościowy, zostaw łapkę, napisz komentarz
i subskrybuj kanał. To wszystko, co mam do dodania w tej opowieści. Żegnam. Shaolin. Do zobaczenia wkrótce.